Pokój i dobro. Pokój i dobro. Tak, drugim sposobem do walki z pokusą jest, uwaga, bycie człowiekiem. Bycie po prostu ludzkim. Tak, dbanie o swoje człowieczeństwo. No, to się może wydać takie banalne, bo zresztą zobaczycie, że ten wachlarz tych metod do walki z pokusą, on będzie dość integralnie ujmował człowieka. Być może spodziewaliście się, że my wam powiemy, co zrobić, kiedy ja budzę się rano. Chodzić w worku pokutnym, tak, 4 razy dziennie się biczować, jeść trawę. No, trawę? Strawę. Strawę, No. prawda? Strawy Dosypywać sobie popiołu do rosołu. Nic z tego. Nic z tego. My wam proponujemy coś, suchą wodę. My wam proponujemy coś, co jest bardzo szerokim spojrzeniem na człowieka, na jego życie. Mówiliśmy sobie w poprzednim odcinku o tym, że mamy być wierni powołaniu, temu, do czego Bóg nas powołuje, a powołuje nas przede wszystkim do dobrego życia. I żeby to dobre życie realizować, trzeba być po prostu dobrym człowiekiem. No a więc kolejny ten element, czy kolejna część tej układanki, którą nazywamy walka z pokusami, to po prostu trzeba być człowiekiem. Mhm. To zresztą jest taka gradacja, prawda, w tym rozwoju życia duchowego, że najpierw mamy być człowiekiem, tak, potem człowiekiem wiary. Tak? Jeżeli łaska działa na naturze, czyli to doświadczenie Pana Boga będzie działało na naszym człowieczeństwie, to jeżeli człowieczeństwo będzie niedojrzałe, jeżeli ono będzie skarłowaciałe, prymitywne, to niestety sposób przeżywania wiary też będzie prymitywny. To sposób rozumienia tego, co jest dobre, a co złe, też będzie. Być może spotkaliście się z takimi ludźmi, którzy jakby pewnych niuansów w ogóle nie chwytają. Nie? On nie jest w stanie tego uchwycić. On po prostu gdzieś tym wszystkim jest tak zduszony. Zatrzymał się na pewnym etapie rozwoju swojego człowieczeństwa. I nie wytłumaczy, też relacji międzyludzkich. Zresztą zobaczcie, co nam właśnie grozi, tak współcześnie, prawda? To, że my strasznie upraszczamy wiele rzeczy. Nie? Bazujemy na bazie skojarzeń. Na baziach chyba. No, czyli pracujemy na bazie skojarzeń. Czasami to, co się dzieje na temat człowieka, tego, kim on jest, do czego jest powołany, jaki jest sens jego życia, opieramy na naszych wyobrażeniach. Co więcej, opiniach. Właśnie, opieramy bardzo często na opiniach innych, na opiniach pseudoautorytetów. No, czyli nie szukamy, można powiedzieć, początku i kresu istnienia człowieka w Bogu. No oczywiście to, co mówimy, to się odnosi do ludzi religijnych, no bo to jest jasne, nie? Że to jest oczywiste, tak, że klasyk. No, że to, co mówimy, tutaj jesteśmy na gruncie wiary. No i teraz nagle się okazuje, że budujemy sobie jakąś taką wizję swoją człowieka, że ona, jak do tego dochodzi jeszcze wymagania wiary dochodzą, no to nagle się okazuje, że to wszystko jakoś pęka, że człowiek albo nie daje rady sprostać temu wszystkiemu, albo to źle rozumie i po prostu dla zasady, na pewno kojarzycie czasami jakieś takie ciasne, nie wiem, umysły, że ktoś w detalach się tak mocno upiera i bywa tak, że ludzie są w jakichś detalach niezwykle uciążliwi, ale nagle się okazuje, że w jakichś ważnych kwestiach, nie wiadomo dlaczego, ale on sobie pozwala na takie zachowanie, takie poczynania, wszyscy tak robią, innymi słowy, tutaj ci ktoś głowę ukręci, że trzaskasz drzwiami od samochodu, ale ten człowiek może nie mieć problemu z tym, żeby na przykład oszukiwać w podatkach, nie umieć powiedzieć przepraszam. Tak, no to jest kwestia w ogóle rozwoju osobowości, bo przecież są też chore osobowości. Tą zdrową osobowość poznaje się po adekwatnej reakcji na zaistniałą sytuację, prawda? Więc to jest jakby inna sprawa. Ale myślę, że w tym byciu człowiekiem, bo tak mówimy, że trzeba być przede wszystkim być człowiekiem, znaczy trzeba być człowiekiem zgodnie z Bożym zamysłem. Znaczy trzeba zobaczyć, jak Bóg stworzył człowieka, tak to czytam. Kim jest człowiek i do czego jest powołany. Nie zrozumie człowiek drugiego człowieka bez Chrystusa. Nie zrozumie człowieka bez Chrystusa. Siebie też nie zrozumie. Nie zrozumie też siebie bez Chrystusa. To znaczy, jeżeli ja chcę rozwijać się w swoim człowieczeństwie, to ja muszę zobaczyć, jak żył Chrystus. I jak On traktował innych ludzi, w jakich relacjach był do innych osób. Nie? Jak zaspokajał potrzeby swoje, ale też potrzeby innych.
To jest bardzo ciekawa rzecz, którą niedawno wyczytałem, że gdy spojrzymy na życie Jezusa, widzimy, tam jest totalna równowaga, tam jest przepiękna harmonia między na przykład pracą, odpoczynkiem, modlitwą, spotkaniami z ludźmi. Po prostu tam jest przepiękna, cudowna harmonia. Nie? Jezus jest w pełni człowiekiem. On pracuje, On się modli, On odpoczywa, On spotyka się z innymi ludźmi, On poświęca dla nich czas, On pomaga ubogim, On troszczy się o chorych, On widzi potrzeby innych osób, On pochyla się nad drugim człowiekiem, prawda? On ratuje z nieszczęść, przywraca godność. Moglibyśmy tutaj mnóstwo różnych przymiotów człowieczeństwa Pana Jezusa wymienić i tego się trzeba uczyć. Tego się trzeba uczyć, bycia człowiekiem, bycia prawdziwym człowiekiem według Bożego zamysłu. Myślę, że wiele osób o tym zapomina też, gdy chodzi o naszą płaszczyznę wiary, a mianowicie my niejednokrotnie troszczymy się o to nasze życie duchowe, o ten rozwój duchowy, prawda? Chcemy budować wysoki, potężny gmach życia duchowego, ale nie robimy fundamentalnych podstaw, jakimi są właśnie fundamenty, prawda, naszego życia. To życie duchowe można porównać do dachu w budynku, ale żeby był dach, to muszą być ściany i muszą być mocne fundamenty, prawda? Dach, ściany, mocne fundamenty. To są te różne płaszczyzny życia człowieka. Nasze potrzeby materialne, nasze potrzeby psychiczne, nasze relacje, to wszystko trzeba uporządkować. I dopiero wtedy, kiedy te wszystkie płaszczyzny uporządkujemy w naszym życiu, możemy rzeczywiście zabrać się do walki z grzechem, do walki z pokusami. Zobaczcie, jak ta metoda jest powiązana z tą metodą wierności własnemu powołaniu. Tak sobie myślę, że to, co to Ojciec mówi, ktoś może na przykład jechać na jakieś rekolekcje, ciągle, tak powiem, siedzieć w kościele, mieć czas na modlitwę, a zaniedbywać takie fundamentalne relacje ludzkie, tak, prawda? Tak. Że teraz nagle się okazuje, trzeba poświęcić czas dziecku, mężowi, żonie, powinien być czas na porządek wokół siebie na przykład, ale nie, czas jest na wszystko inne, nie, bo jeszcze teraz się nie wyrobię, bo jeszcze tam muszę być, bo Jezus jest najważniejszy, więc ja muszę być godzinę czasu na adoracji codziennie, ale jednocześnie nie, okazuje się, że ktoś mówi, no dobrze, ale gdzie miłość? A nie potrafi przebaczyć na przykład, prawda? Albo nie potrafi zaopiekować się chorą mamą czy chorym tatą, prawda? Tak, wykonać telefonu chociażby. Wykonać telefonu, żeby zadzwonić, żeby odwiedzić rodziców swoich, nie? Zobaczcie, że czasami zapominamy o tych fundamentach. Trzeba, to co tu Ojciec mówi, widzicie, do tej walki z pokusą my chcemy Wam pokazać, że musisz umocnić się, prawda, w wielu kwestiach, że potem w sposób naturalny pewne pokusy odrzucasz. Będziesz je czytać, będziesz widzieć, że to po prostu to nie jest dobre. A im więcej deficytów, im więcej jakichś takich naszych deformacji naszego człowieczeństwa, tym diabeł, który chce małpować w nas obraz Boży, będzie po prostu to podsycał, tak że my się ulegniemy w końcu destrukcji. Tak. Ale jest łaska Boża, jest Duch Święty. W każdym razie o ten rozwój człowieczeństwa trzeba się zatroszczyć. Trzeba się zatroszczyć o rozwój relacji. Trzeba te relacje uporządkować. Trzeba uporządkować, zatroszczyć się też o nasze zdrowie. Nie, bo paradoksalnie ktoś w zdrowym ciele, zdrowe ciele. Tak, w zdrowym ciele, prawda, wiadomo kto jest, nie? A więc o te wszystkie płaszczyzny trzeba się zatroszczyć. Człowiek jest jednością, jest ciałem, jest duchem, jest duszą. To jest jedność. I żeby te wszystkie trzy płaszczyzny mogły funkcjonować, one powinny być wszystkie uporządkowane, wszystkie zdrowe. To będziemy kończyć, spotkamy się już niebawem. Oczywiście lajki, komentarze zawsze mile widziane. Pokój dobro. Pokój dobro.